Dzisiaj jesteśmy u mnie w domu, mieszkam tutaj od dość niedawna. Fajnie, że wpadliście, cieszę się, że jesteście tutaj ze mną dzisiaj. Kawka. Lecimy. Część sportowców po prostu fokusuje się totalnie na sporcie po to, żeby osiągnąć ten poziom mistrzowski i jest to w jakimś stopniu dobre, ale też uważam, że fajnie jest jakieś tam mieć swoje inne pasje niż te sportowe i rozwijać się też na innych płaszczyznach. Uwielbiam podróżować, a co wiąże się z podróżami. Jeżeli chcesz poznać kulturę kraju, który odwiedzasz, to fajnie, gdybyś mógł porozumiewać się w języku lokalnym. Wtedy też ludzie, którzy tam mieszkają, będą traktować cię w zupełnie inny sposób. XTB KSW 90. Ostatni pojedynek stoczyłem kilka miesięcy temu. Był to pojedynek z Laidem Zerhunim. Zawodnik, który wychodził jakby z kilku zwycięstw w pierwszej rundzie. Też chyba sobie postanowił wygrać pojedynek ze mną w pierwszej rundzie, no ale tutaj można powiedzieć trafiła kosa na kamień i został on znokautowany w pierwszej odsłonie. W całym tym chaosie było dość dużo naszej strategii, która została zrealizowana w 100% i przeciwnik po prostu został znokautowany. Najbardziej szalona minuta, jaką widziałem w KSW! Kleber Silva, widziałem jego walki, zawodnik z mocną bazą, na pewno bokserską. Na pewno do tej walki wyjdzie mocno zmotywowany. Wiem, że zmienił kategorię wagową, wcześniej walczył do 93 kg. Dobra, jestem gotowy. Przenosimy się na salę Unique Fight Club. Przed chwilą pokazałem wam obraz Marka Piotrowskiego. Jest to obraz taki, który dostałem od Marka w 2015 roku. Marek dla mnie to jest legenda, żywa legenda kickboxingu. Mój idol, człowiek, na którym staram się wzorować, człowiek, który toczył niesamowite walki w ringu, człowiek, który też dalej walkę swoją toczy poza ringiem, teraz w tej chwili walczy o swoje zdrowie. No i oczywiście, jak na mistrza przystało, nigdy nie odpuszcza. Cały czas trwają Marka rehabilitacje. Przypomnijmy te czasy, kiedy Marek poleciał do Stanów Zjednoczonych, jeszcze w ogóle w tych czasach formuła kickboxingu, w której Marek walczył, czyli formuła kickboxingu full contact, była w Polsce zakazana. W tej formule walki nie odbywały się w Polsce, a Marek poleciał do Stanów Zjednoczonych i został mistrzem świata. Niesamowity człowiek. Mogę się tym poszczycić, że mamy taką przyjaźń z Markiem. Człowiek inspiracja i z każdego spotkania z nim wychodzę jeszcze bardziej zmotywowany do tego, żeby osiągać kolejne sukcesy, czy to w sporcie, czy w każdej innej dziedzinie życia. Dzisiaj środa sparingowa, zawsze w środę rozstawiamy klatkę. Robimy sobie kilka rundek, zobaczymy jaka dzisiaj ekipa, ale podejrzewam, że ekipa mocna, zwłaszcza w wadze 84 w górę. Na pewno mocne rundki dzisiaj. O, witam pana. Co jest ty? Co? Patrzcie na niego. Witam. Witam, Co się stało, Rzecio? Ktoś mi się tu na też nachodził, wpukła mi piszczel. Co ty jadasz? Nie, potem i pachwina, nie? Dzisiaj rano trochę zacząłem czuć pachwinę, trochę piszę, mam troszeczkę spuchnięty. No i zaczyna, kurczę, coraz bardziej mnie naparzać. Jakby tutaj przy węźle chłonnym trochę jest spuchnięte. Zaczynam tak. To jest, wiesz, sprawa na lekarzy. Pokazujesz to miejsce, gdzie jest powiększone. No. I tak, najlepiej na Wawelską gdzieś. Tam mają flebologów. Trzymaj. Power Dopplera. Flebologów, lekarzy od żył. Kończenia, dobra? I tam sobie zrobić Power Dopplera na początku. Jak zrobisz sobie Power Dopplera, no to wtedy oni muszą wykluczyć zakrzepicę. Sportowy. W Uniku teraz mega fajna ekipa, fajna atmosfera, aż 9 zawodników KSW, także jest z kim pracować. Jeden drugiego ciągnie cały czas do góry. To jest tak zwany progres dla wszystkich. Iron sharpens iron. Wszyscy idziemy razem sobie do przodu, trenujemy ciężko.
Sparujemy, dajemy sobie z siebie 100% na treningach, a później to wszystko daje fajne efekty. Tych zwycięskich pojedynków w tym roku było na arenie zawodowej naprawdę bardzo dużo. Kolejny rok musimy zacząć w ten sam sposób. Ja jestem zawodnikiem, który wywodzi się ze sportów uderzanych. Zaczynałem w boksie tajskim, kickboxingu, oczywiście też w boksie klasycznym. Wiele walk strikerskich stoczyłem i później gdzieś tam moja kariera się potoczyła tak, że jestem teraz zawodnikiem MMA. Wielkim dla mnie wsparciem jest mój brat Kamil, który naprawdę też jest bardzo mądrym człowiekiem i bardzo pracowitym i pomaga mi od A do Z, można powiedzieć, i w sporcie, i w tych kwestiach biznesowych. Największym marzeniem moim i Kamila było mieć własny klub. Już od kiedy tam zaczęły się pierwsze sukcesy, to marzyliśmy o własnym klubie sportowym. Udało się stworzyć klub naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Mamy wielu zawodników KSW, czyli najlepszej europejskiej organizacji. Mamy naprawdę wielu zawodowców, ale też i amatorów. Każdy ma swój cel. Jedni przychodzą po to, żeby lepiej się czuć, drudzy nauczyć się bić, ktoś inny przychodzi schudnąć. Każdy ma swój cel. W fajnej atmosferze wszyscy pracują, nie ma ludzi lepszych i gorszych. Każdy jest traktowany jednakowo. W naszym klubie mamy zawodników z Brazylii, mamy zawodników z Wenezueli, z Kolumbii. Przyjeżdżają ci zawodnicy trenować u nas w Unik Fight Club, dlatego właśnie, że ja porozumiewam się w ichniejszym języku. Wiem, że nie ma wielu trenerów w Warszawie, którzy rozmawiają po portugalsku czy hiszpańsku, także daje mi to kolejne możliwości, otwierają się kolejne furtki. Siemanko wszystkim, z tej strony Adam Soldajew. Słuchajcie, mieliśmy jechać na trening, ale jedziemy tu obok do galerii na chwilkę, żeby wziąć jakieś spodenki i koszulkę. Czemu? Bo ja mam ze sobą spodenki i koszulki, tylko one są takie, wiesz, te sponsorskie, te oznaczenia, nie wiadomo jakie. A mój ziomek taki mi coś powiedział, coś takiego. Słuchaj, jesteś poważny zawodnik, to ty nie możesz chodzić w byle jakich ciuchach. Nie możesz, wiesz, robić jakieś reklamy nie wiadomo komu. Jak nagrywają, coś robią, to musi mieć no-name'owe, żeby aura była taka dobra. Ty musisz się ubierać dobrze. Na treningach też, bo tak za klubem to wiadomo, każdy się ubiera dobrze, ale na treningach też musisz porządnie wyglądać. Potem sobie przeglądam tych zawodników na tych Instagramie, tych popularnych, co już znani są na całym świecie i oni faktycznie ubierają się też bardzo spoko. I tak, kurde, wjechał mi na banie, że teraz zawsze do treningu, jak idę, to sobie dobieram ciuchy. Więc idziemy teraz dobrać też ciuchy. Dla nas najważniejsze, żeby było no name i żeby były czarne, bo czarne co? Wyszczupla. Co, idziemy? Gdzie to jest? Wejście jest tam. Jesteśmy. Let's go. 22 zł za koszulkę i 25 za za spodenki. Nieźle to. 5 dych masz strój, kurde, na Dobry? Kurde, już mało siana zostało. Szybko trzeba załatwić. Mamy cały ubiór na trening i jedziemy teraz na salę. Słyszałem, że dużo osób uważa, że to jest najbardziej wyczekiwana walka na Radom. Myślę, że bardzo sprawiedliwie, bo przeciwnik jest bardzo mocny. Ja też uważam, że nie jestem najsłabszy, więc obaj fajnie walczymy w stójce, przynajmniej tak mówią, więc powinna być fajna walka, ale uważam, że przeciwnik bardzo wymagający, ogarnia stójkę, zapasy, w grapplingu coś tam potrafi, więc trzeba będzie go przetestować w każdej płaszczyźnie. Dobra, słuchajcie, zaraz się przebiorę i sprawdzimy outfitcik, czy jest udany. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Klapki nie nagrywaj. Ty, wszystko dobrze, ale klapki, kurde. Z klapkami jest problem, bo ja nosiłem zawsze na trening easy, czarne. Ktoś mi ukradł, więc od tej pory noszę za 5 zł. Ale ogólnie outfit wygląda tak. Kolana są zamknięte, czyli możemy dodawać na Instagrama, czy nie wiem, wszędzie, bo jestem zakryty cały. Ludzie czasami zadają mi pytania, czemu ty z ważeń nie zdejmujesz koszulkę, nie napinasz się, przecież całe życie robisz tą formę, żeby dobrze wyglądać. No to z powodów religijnych, no to muszę być, tak jak mówiłem, od pępka do kolan zakryty. Tam, gdzie jest to możliwe, bardzo się staram to robić. W przyszłości mam nadzieję, że w końcu wyjdę do walki o tak. KSW.
Pozwólcie mi raz przynajmniej. Torba nie za duża, bo tarczę dzisiaj tylko. A rękawice mam te. Więc let's go. Ja go wezwałem na KSW Epic, żeby się ze mną bił w małych rękawicach boks. Z racji tego, że mi się podoba jego styl w stójce, to właśnie padło na niego. Z jakiej racji on mnie wyzwał do walki już w MMA, no to chyba tylko chodzi o to, że ja po prostu jestem rankingowo wyżej. Jeśli mnie pokona, no to otwierają mu się drzwi do większych rzeczy, tak nazwijmy. A ja przy wygranej z nim nic nie zyskuję, wręcz nie mam dużo do stracenia. No i jak mnie wyzwał, czy ja miałem coś... Ja ogólnie mogłem mu powiedzieć, ustaw się w kolejce, ja mierzę wyżej, chcę kogoś z rankingu, ale no wiesz, no, nie ma co czekać. Został zaproponowany i dlatego go wziąłem. Niestety mam dla was i dla siebie złe wieści. Nie będę mógł wystąpić na najbliższej gali KSW 102 w moim mieście. Obecnie jestem w trakcie antybiotykoterapii. Troszeczkę jeszcze to potrwa. Ale mimo wszystko zachęcam was do czynnego udziału w gali. Naprawdę karta wygląda znakomicie. To też było duże wyróżnienie dla mnie. Zobaczcie, tej gali bardzo mocny przeciwnik. Prawda, będę na gali, ale w innej roli, w tej, którą znacie, czyli po prostu będę mógł skomentować całe to wydarzenie. Ale ubolewam bardzo. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Rozgrzewka zakończona. Teraz czas na parę rundek sparring. Radek to taki powolny diesel, odpala się. Więcej dostanie, tym szybciej się odpali. Dokładnie. Ale dobrze to wygląda. Tak. A czasu jeszcze sporo tak naprawdę. Karol, bardziej z życiem, weź zerwij, Karol, trochę do przodu i postaraj się sprowadzić, wejść w nogi. 2 minuty zostało do końca pierwszej rundy. A ty, Radzio, cały czas swoja. Chodź, robota. Super. Jak tam? Wątroba, siadła wątroba. Nie ma mocy na to. Gorzej czasem niż na szczękę. Zabójcza to jest. I czas! 25 stycznia, gala KSW 102. Cieszę się, że ta walka odbędzie się na moim terenie. Może nie jestem z Radomia, natomiast jestem z Warszawy i jestem pewien, że wielu warszawiaków pojedzie wspierać mnie tam na miejscu. Tak naprawdę od wyjścia do klatki słyszę ich, zawsze mnie dopingują bardzo mocno, więc to jest taka dla mnie dodatkowa motywacja i cieszę się, że właśnie ta walka odbędzie się na moim terenie, a nie na terenie przeciwnika. Natomiast jeżeli chodzi o przeciwnika, no to jest to na pewno bardzo doświadczony zawodnik, na pewno wszechstronny, ale też lubiący mocne wymiany strajkerskie. Także zakładam, że kibice nie powinni również mrugać, bo może być to taka walka, która skończy się nokautem. 3 rundy I zachodzi za sparingu, fajnie przepracowane. Ty musisz znaleźć zaplecze. Teraz co nam zostaje? Strzelnica. Dupa do góry. Oby wszyscy to przeżyli. Treningi treningami, ale właśnie jedziemy sobie na strzelnicę, to jest dla mnie taka forma aktywnej medytacji, można powiedzieć resetu dla głowy. Jest ta godzina półtorej, w której nie myślisz o niczym innym, tylko o tym, żeby jak najlepiej strzelać. Głowa się po prostu wyłącza i nie myślisz o jakichś sprawach codziennych, więc uważam, że takie aktywności zawsze przed walką są jak najbardziej wskazane. I dzisiaj będziemy strzelać wspólnie z moim przyjacielem Arkiem Motylem Dębińskim, byłym żołnierzem Gromu, który był na misji również w Afganistanie. Nawet został tam postrzelony, szczęśliwie przeżył, nic się nie stało. Wrócił później nawet, bo to też oczywiście zawodnik sportu walki, też wrócił później do walk. Jeszcze został mistrzem Polski, także duży szacunek dla niego. A jeżeli chodzi o strzelectwo, to właśnie moja przygoda też ze strzelaniem zaczęła się też, można powiedzieć, dzięki niemu. Razem wspólnie z bratem i z kolegami żeśmy trenowali pod jego okiem, bo jak trenować, to pod okiem najlepszych. Masz kamizelkę kuloodporną? Siemano. Siema. Co tam? No to co, idziemy strzelać? No jak? Masz granaty? Bo mam, nie? Masz granaty? Mam granaty. Jedna torba. Tu gitara jest, rozumiem? Gitara jedna. Gitara druga. Jesteś jakimś muzykiem?
zrobimy sobie tak, że najpierw strzelimy sobie z tego, bo jest najłatwiejszy, bo to jest 9 na magazynki od Glocka, nie? To sobie strzelimy z tego, potem strzelimy ze strzelby, potem strzelimy z karabinu bojowego, takiego jak miałem w jednostce, potem strzelimy z Shadowki, potem strzelimy z Glocka, to znasz. No i ten pistolet to jest top of the topów teraz w Polsce, 25 000 złotych. To jest w ogóle... Moja żona lubi z niego, trzeba ma kompensator, człowieku, ta klamka stoi w miejscu. Z tego pewnie jeszcze nie strzelałeś, bo to był pierwszy w Polsce, jaki ja kupiłem. No to co, słuchawki, okulary i zaczynamy strzelać. Znowu wrzucasz, hop. Dziurę w dziurę masz, zobacz na tarczy prawie. Elegancko. I jeszcze raz. Zero 65 powtórzyłeś, uwaga. 0,55. Słuchajcie, ze strzelby będzie teraz mocniejsze kopnięcie, ale ja lubię się w strzelbę bawić, bo to jest dopiero zabawa. I teraz zobacz. 4 położone. Pod pachę tu zrzut i jestem gotowy, nie? Trzymaj. Super, trafiłeś w dychę. Trafiłeś w dychę. Uwaga, skup się. Uwaga. 0,82 strzały. Uwaga. 0,84 2 strzały. Pistolet jest dużo trudniejszy niż karabin. Tak, strzela sam. Baba! Uwaga. No to co, postrzelaliśmy, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Ci, Powodzenia na przyjacielu. walce. Tak jest, dokładnie. Dziękuję bardzo, że znalazłeś czas. 25 stycznia KSW 102 Radom. Widzimy się tam, Marek też tam będzie mnie wspierał. Do zobaczyska, będzie mocno. Jak ludzie zakładają owiki, to ja się dziwię, czemu oni sobie poduszkę nie robią na te kostki, nie? Bo przecież o to chodzi w tym. Ja zawsze sobie robię taką poduszkę, czyli 4 razy tak, hop, robię tak. Potem biorę tą poduszkę, czyli ona tak wygląda. Zakładam tu, hop, i dopiero wtedy zaczynam wiązać, nie? Mocno masz poduszkę, teraz nadgarstek sobie, jak to się nazywa, usztywniasz i żeby ta poduszka fajnie się trzymała, to robię hop tu. Taką nie wiem jak to się nazywa, ale ogólnie robię hop tu. I patrz, i jak teraz skończę, to będzie wyglądać mniej więcej, no nie idealnie, ale mniej więcej tak, jakbym miał owiki jak na walce, nie? Usztywniamy nadgarstek. I zobacz. Zobacz. Z przodu wygląda to tak. Mamy poduszkę dobrą. Z drugiej strony to wygląda tak. No i mamy nadgarstek bardzo usztywniony. A jeśli ktoś chce, to może sobie jeszcze raz, wiesz, tutaj usztywnić ten nadgarstek, fajnie. Ale ja tak lubię o tak. Więc tutorial dla tych, co zaczynają dopiero ćwiczyć, jak wiązać nadgarstek, jak Adam Soldaje. Myśl jest taka, że walka jest do ostatniej sekundy. Czyli nie poddaje się do ostatniej sekundy, nie rozluźnia się, cały czas jesteś skupiony. Walka trwa 3 po 5, czyli 15 minut, a walka o pas no to trwa 5 po 5. Nie wygrywa ten, który jest najlepszy umiejętnościowo czy wytrzymałościowo, tylko ten, który zachowuje swoją świadomość walki i skupienie walki do końca, do ostatniej sekundy. Walka Mamed-Bartosiński to bardzo nam to pokazuje, bo Bartosiński teoretycznie wygrywał całą walkę. Jedna akcja kończąca Mameda. 1 sekunda nieskupienia, tak rozluźnienie się przez Bartosińskiego powodowało właśnie to. Mamed zawsze dla nas, tak młodych sportowców, to jest taka ikona wśród Czeczenów. To jest legenda absolutnie, bez dwóch zdań. Legenda polskiego, czeczeńskiego, myślę, że nawet europejskiego. Nie boję się użyć tego zdania. W głębi duszy wierzyłeś, że wygra. Bo ja naprawdę w głębi duszy bardzo wierzyłem, że wygra, ale myślałem bardziej przez knockout. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że poddanie jakieś będzie. I tu Mamed zaskoczył kolejny raz. Jak to robi zresztą co walkę. Co
Co ja z tej walki wyciągnąłem, to, że trzeba wiedzieć naprawdę do końca, do ostatniej sekundy. Dzisiaj mamy drugi trening, rano mieliśmy sparingi. Trochę jest zmielczony, ma prawo, bardzo ciężki tydzień ma. Jest w dobrej formie, jest wszystko super, tak żeby to pociągnąć także do końca, do walki. Tak będzie gitara. Może WCA nic nie potrafimy, ale sprzęt mamy najlepszy. Precyzja mam nadzieję, że jest, siła mam nadzieję, że jest, szybkość mam nadzieję, że jest i to wszystko zaowocuje. Liczę na to, jak Bóg da. Zapraszam 25 stycznia do Radomia. Nie przegapcie to, bo naprawdę oprócz mojej walki, co tam się będzie działo, sam się nie mogę doczekać. Bang! Do zobaczenia.